Cześć! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o mojej historii i tak naprawdę co wydarzyło się po kolei do momentu wszczepienia implantu ślimakowego. Będę też zerkał na notatki, dlatego że jest tego bardzo dużo, a nie chciałbym też czegoś pomieszać, czy też poprzestawiać. Więc tak, 3 lata temu pewnego dnia zaczęło zatykać mi się ucho i to było takie dziwne wrażenie, tak jakbyście po prostu zanurkowali do wody do bardzo głębokiej wody tak naprawdę i szybko wypłynęli. I było takie uczucie po prostu zatkania, nie byłem w stanie nic z tym zrobić, wiecie, dmuchanie w nos i tak dalej, nic nie pomagało. No i to tak zaczęło tak naprawdę postępować w ciągu dnia coraz bardziej zacząłem odczuwać, że brakuje mi jakichś dźwięków, częstotliwości. Byłem w sklepie i nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem, z której strony docierają do mnie dźwięki i tak po prostu zacząłem powoli wariować. No ale jakby to było tyle i położyłem się spać, dlatego że to był już wieczór. No i w nocy zaczęło się najgorsze. Obudziłem się, świat zaczął mi wirować, nie byłem w stanie tak naprawdę nic zrobić, podnieść się, wstać z łóżka, czołgać się tak naprawdę na ziemi. Wymiotowałem, naprawdę bardzo, bardzo mocno wymiotowałem. Jak tylko pochyliłem się na lewą stronę, czyli na tą stronę, na której zacząłem tracić słuch, no to świat całkowicie wirował i nie byłem w stanie nic zrobić. No i moja narzeczona Ola zadzwoniła tak naprawdę na pogotowie. Po krótkim wywiadzie pogotowie stwierdziło, że jakiś kontakt ze mną jest, więc nie wyślą karetki. Dlatego też jakimś cudem Ola zaniosła mnie dosłownie do samochodu, bo ja nie byłem w stanie zbytnio też chodzić i zawiozła mnie na najbliższy SOR. Tam stwierdzili, że jestem pewnie po jakiejś imprezie, dlatego że to był weekend, środek weekendu i myśleli, że po prostu jestem po imprezie, pijany, wymiotuję, przewracam się i tak dalej. Po badaniach wyszło, że wcale nie jestem ani odwodniony, ani pod wpływem alkoholu, więc zaczęli jakby iść w stronę zatrucia, że pewnie się czymś zatrułem i tak dalej. No i w końcu jakby doszli do tego, że to nie jest to zatrucie, wysłali mnie na neurologię, zrobili mi różne badania, ale tam no tak naprawdę nie dowiedziałem się nic konkretnego i wypisali mnie do domu z jakąś receptą na lek przeciw zawrotom głowy, więc od razu po tym szpitalu pojechaliśmy do drugiego szpitala, gdzie po wywiadzie przyjęli mnie od razu na oddział, zrobili mi różne badania, podpięli kroplówki, podali sterydy i tak dalej. I tam spędziłem kilka dni. Po kilku dniach zawroty głowy trochę ustały, byłem w stanie sam się podnieść, chodzić, chociaż cały czas świat mi trochę wirował. No i tak naprawdę tam skierowali mnie na terapię w komorze hiperbarycznej, którą przeszedłem zarówno prywatnie, jak i państwowo, ale o tym też opowiem Wam w innym osobnym odcinku, bo myślę, że to jest dosyć ciekawy temat. Po tej terapii, która tak naprawdę nic mi nie dała, nie wrócił mi nawet w żadnym stopniu ten słuch, więc zgłosiłem się do kolejnych lekarzy i tam odesłali mnie do trzeciego szpitala, w którym miałem już naprawdę bardzo, bardzo obszerne badania, takie całodniowe badania. No i tam stwierdzili tak ostatecznie, że mam całkowitą głuchotę w uchu lewym z całkowitą arefleksją błędnika lewego. No i tak naprawdę tutaj nie dostałem żadnych jakichś super wytycznych, dostałem też zaświadczenie, skierowanie, już nie pamiętam jak to się nazywało, na aparat słuchowy typu Cross z NFZ-u. Przetestowałem takie urządzenie, ale o tym też później. I szukałem dalej. W końcu znalazłem Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, gdzie zgłosiłem się na konsultacje, na kolejne badania i tak dalej. No i tam po całodniowych badaniach również stwierdzono, że jakby to jest całkowite, nieodwracalne, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Jedyną opcją jest tak naprawdę operacja wszczepienia implantu słuchowego, a w temacie błędnika rehabilitacja. I ja przeszedłem tą rehabilitację. O tym też myślę, że zrobię jakiś osobny odcinek. Po tej rehabilitacji tak naprawdę poprawiło mi się z zawrotami głowy, aczkolwiek to jest też takie trochę chwilowe i taką też informację dostałem od lekarzy, że w każdym momencie, kiedy jestem chory czy przeziębiony, zawroty będą wracać i muszę wracać tak naprawdę do tych ćwiczeń, dlatego że jakby jestem bez jednego błędnika i jakby już zawsze będę bez tego jednego błędnika i mózg czasami po prostu będzie wariował.
No i tak naprawdę po tej informacji z Kajetan, że już po kolejny raz dostałem informację, że to jest ostateczne, nic z tym nie zrobię, to co mogłem robić dalej? No jakby po pierwsze walczyć z psychiką, dlatego że jakby bardzo mnie to dobiło. Też zajmuję się i zajmowałem od wielu lat muzyką, więc dla mnie to był bardzo, bardzo mocny cios i bardzo też to przeżyłem. Druga rzecz jest to, że tak naprawdę niektórzy pewnie powiedzą, że można żyć z drugim uchem, przecież drugie ucho słyszy i tak dalej. To nie do końca tak działa. Jeśli chodzi o jednostronną głuchotę, to nie docierają do nas bodźce z jednej strony, nie wiemy z której strony dociera do nas dźwięk. W towarzystwie, gdzie jest głośniejsze środowisko, jakiejś restauracji, pubie i tak dalej, po prostu nie wiemy z której strony dociera ten dźwięk i często jest nam bardzo, bardzo ciężko porozumiewać się w takim towarzystwie. Ja też swego czasu trochę odciąłem się od takich spotkań towarzyskich. Po prostu było to dla mnie za bardzo męczące. Do tej pory dla mnie głośne środowiska są bardzo męczące. Godzina spędzona w takim miejscu potem objawia się bardzo silnymi bólami głowy. Jestem bardzo zmęczony i tak dalej. Ale też takie życie codzienne, na przykład, nie wiem, podjeżdża samochód z lewej strony, idę chodnikiem, nie słyszę, że on podjeżdża i nie wiem, czy mnie rozjedzie ten samochód i tak dalej, więc jakby to jest dosyć ciężkie. No a z takich tak naprawdę największej bolączki, jeśli chodzi o psychikę, są szumy uszne i te szumy są naprawdę bardzo silne, one są stałe, niezależnie od tego, czy jest głośno, czy cicho, te szumy cały czas występują. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że siedzicie w totalnie cichym miejscu, jesteście, nie wiem, w środku lasu i słyszycie tylko ten szum drzew i śpiewające ptaki dookoła, a cały czas słyszycie ten pisk i po prostu jest to strasznie psychicznie wycieńczające. No i tak naprawdę no tutaj co mogłem robić dalej, no to pierwsze to jak właśnie wspominałem, to walka z tą psychiką, ale drugie to też szukanie innych rozwiązań. Po prostu postanowiłem się nie poddawać i szukać innych rozwiązań. Przetestowałem ich trochę, naprawdę myślę, że różne technologie, różne rozwiązania i tak dalej. O tym zrobię na pewno osobny odcinek, dlatego że tu jest myślę, że fajne opcje, których pewnie wy też będziecie szukać, to mogę o nich trochę poopowiadać. No i co mi zostało na koniec? Na koniec została mi tak naprawdę kwalifikacja pod tą operację wszczepienia implantu ślimakowego i zgłosiłem się na tą kwalifikację do Kajetan właśnie. Przeszedłem tą kwalifikację, to było całodniowe takie spotkanie kwalifikujące, różne spotkania z psychologami, z lekarzami i tak dalej. I po jakimś czasie dostałem list, że zostałem pozytywnie zakwalifikowany pod tą operację i to był około 2020 rok. Operacja miała się odbyć w 2025, czyli dokładnie za 5 lat, no ale nie zostawało mi nic innego jak czekanie i czekanie, więc tak dosłownie po roku jakoś chyba sprawdziłem internetowe konto pacjenta i zobaczyłem, że moja operacja przesunęła się o 2 lata na 2023 ze względu na jakieś tam przesunięcia pacjentów, przesunięcia tych operacji i tak dalej, ale jakby skróciło się to o 2 lata, więc zostało mi tak naprawdę 2 lata do operacji, bardzo się cieszyłem, aczkolwiek nadal to było strasznie odległe i pewnego dnia siedzę sobie na spotkaniu w pracy, mam spotkanie zdalne, nagle dzwoni do mnie telefon, no i to był numer nieznany, więc wpisałem go sobie w przeglądarce podczas spotkania i patrzę, że to z Centrum Implantów Kajetany, więc szybko wybiegłem ze spotkania, taki żarcik oczywiście, po prostu rozłączyłem się ze spotkania i oddzwoniłem. Pani mi mówi, że sam profesor Skarżyński z Kajetan przyjeżdża do Łodzi, dlatego że ja jestem z łódzkiego i jestem kolejny na liście, zwolnił się termin i profesor może zrobić mi operację wszczepienia implantu dosłownie za 4 dni i muszę podjąć decyzję w ciągu 10 minut. Byłem strasznie zszokowany, strasznie zestresowany, nie wiedziałem co mam robić, więc kontaktowałem się z moją rodziną, najbliższymi i tak dalej. Każdy powiedział, żebym to robił. Im szybciej, tym lepiej, więc tak naprawdę oddzwoniłem, nadal byłem strasznie zestresowany, ale oddzwoniłem i powiedziałem, że tak, godzę się na tą operację, zaczęliśmy przygotowywać różne papiery, badania i tak dalej i wyznaczyli mi konkretną godzinę, na którą muszę się zgłosić. O tym też wam opowiem w odcinku, w którym będę opowiadał o procedurze samej operacji i tego jak było przed operacją, w trakcie jak to wszystko wyglądało. No i tak w skrócie, tak naprawdę podsumowując już ten odcinek,
przeszedłem tą operację, wszystko udało się pozytywnie, jestem już po podłączeniu procesora, no i myślę, że od teraz będziecie razem ze mną przeżywać tak naprawdę to, jak wygląda życie z tym procesorem mowy, jak ogólnie wyglądał cały ten zabieg, jak się z tym żyje tak naprawdę na co dzień, jak się to użytkuje, jak wygląda procedura teraz całej rehabilitacji, przestawiania procesora i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że zostaniesz tutaj ze mną, będę mógł ci wyjaśnić kilka aspektów. No i myślę, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Hejka!